naniesiony przez geodetów narożniki. I teraz tak, musimy sobie utworzyć na to nową warstwę. Wstawienia pliku projektu, warstwy. Budynek KFC sobie nazwiemy. O, tak to ma docelowo być. Ok. Teraz jak mamy utworzoną warstwę, żeby punkty były zapisywane tam, gdzie chcemy, bo będzie to ważne później przy przytyczeniu samej powierzchni, musimy sobie przestawić na budynek KFC i łyżka lewa strona, żeby najlepiej ją widać. Ok. Wracamy, mam przyłożoną łyżkę do pierwszego palika, no, wprowadzamy sobie pierwszy punkt. Ok. I teraz musimy się przejechać i porobić wszystkie następne punkty. Mamy tutaj. Ok, drugi. Budynek nie jest idealnym prostokątem, będziemy mieć w nim małą wnękę. Która wygląda mniej więcej tak. I jeszcze jeden punkt. Ok, zostały mi jeszcze dwa do wytyczenia. Gdy już poszczytywaliśmy naniesione przez geodetów paliki, mamy ogólnie obrys, możemy teraz przejść do tworzenia powierzchni. Dlatego też było ważne, żeby sobie trzymać porządek w tych warstwach i rozbijać na inne, ponieważ podczas tworzenia powierzchni nie mamy za bardzo możliwości edycji punktów, z których on ją tworzy. On bierze wszystkie punkty z danej warstwy. Zaraz pokażę, o co chodzi. Jeszcze jedną małą rzecz byśmy sobie musieli zrobić. Przechodzimy do punktów. Mamy tutaj to jest te nasze 7 punktów, 6 w sumie z budynku KFC. I teraz musimy sobie przeedytować wszystkie. Ja zazwyczaj lubię sobie ustawić 0 budynku, bo później offsetem mogę się odbijać o dokładnie te wartości, które mam na planach. Jest o wiele mniej przeliczania i mniejsza możliwość pomylenia się. Tutaj nasze 0 budynku wynosi 264.05, czyli praktycznie jest dobrze, tak jak było. I musimy te wszystkie punkty jeden po drugim przeedytować. 5. Przelecę wszystkie, zaraz wrócę. I ok. Wszystkie punkty z budynku KFC mamy pozamieniane na rzędne 26405, czyli wyjdzie nam pozioma płaszczyzna o wysokości 0 budynku, czyli góry posadzki docelowej. To sobie zatwierdzamy. Tworzymy sobie teraz z tego powierzchnię. Nazwijmy ją sobie budynek KFC. OK. Będzie to powierzchnia triangulowana z odmiaru. I teraz wybieramy sobie właśnie tą warstwę. To będzie nasz budynek KFC, 6 punktów, zakończ. OK. Tu musimy jedynie uważać, już mam tą powierzchnię jako powierzchnię aktywną ustawioną. I tutaj na mapce możemy ją zobaczyć. Sekundę, troszkę dużo tych punktów już się tu nazbierało. To jest ogólnie nasza powierzchnia. Jedynie tutaj w tym rogu, co widać po planach, ten róg będziemy sobie musieli pominąć. Troszkę trzeba pamiętać, że on zawsze łączy najbliższe punkty i niekiedy takie głupoty wychodzą, ale to później podczas kopania pokażę, jak sobie z tym poradzić. I teraz tak, żeby sobie wytyczyć te ławy fundamentowe i nie narobić bajzlu w projekcie, zrobimy sobie następną powierzchnię, warstwę, przepraszam. Też może być budynek KFC.
stopy i zrobimy sobie to na tej zasadzie. Wszędzie umiar topo, KFC stopy. Pospisujemy sobie teraz paliki. Dwa z nich są to punkty skrajne, jak widać, na boku budynku. Później tu przez geodetów mamy wytyczoną stopę numer 1. Pomiędzy nimi będą ławy, dlatego zaraz pokażę, co zrobić, żeby sobie jakąś w miarę płaską linię jeszcze na ławy uzyskać. Mamy następny punkt. Przejedziemy. Będziemy mieć stopę numer 2. Ale niestety nie mamy na tamtej, na przeciwległej ścianie nie mamy wybitego punktu, w którym będzie się łączyła ława z poprzednimi, ale możemy sobie to łatwo zrobić na takiej zasadzie. Przejeżdżamy sobie w ten punkt, gdzie będziemy mieć tyczony następny. I wytyczymy sobie z planów. Sekundkę, zaraz sobie sami ustawimy ten punkt. Ponieważ tutaj, jak widać, to powinna być jedna linia i brakuje nam jeszcze czwartego punktu tutaj. Żeby go dokładnie wyznaczyć, możemy sobie to zrobić w ten sposób. Tu jesteśmy pomiędzy punktem numer 1 a pomiędzy punktem numer... Sekundka, na mapce będzie łatwiej zobaczyć. To jest punkt numer 7. Ok, czyli pomiędzy 1 a 7. Teraz możemy sobie to zrobić w ten sposób, że tworzymy nową powierzchnię. Powiedzmy ściana 1, nieważne. Powierzchnia szczytu drogi. Tu sobie zostawiamy wszystko na 0, bo tak naprawdę chodzi nam o to, że on nam w tym trybie pokazuje odległości pomiędzy punktami, i czyli musimy sobie zacząć z 1. Lecimy sobie na 7. Tu mamy 7 w budynku KFC i teraz zakończamy. No dobra, niech ci będzie. Tak, poproszę ustawić. I teraz, jak widać, na mapie mamy wytyczoną linię od jednego punktu do drugiego. W tym miejscu pokazuje nam odległość. Teraz z planów widać, że odległość do tego punktu łączącego to jest 3,880. Sekundka, muszę sobie kalkulatorem się wspomóc. Tu mamy tak, 3880 dodać 2920. ok, wychodzi nam 6,8 metra, czyli musimy sobie teraz znaleźć, łyżkę mamy nawet bardzo niedaleko, przestawimy się trochę maszyną, żeby było równiej. O, dokładnie. I teraz interesuje nas, żeby być tu łyżką na samym środku tej linii. Dokładnie.
musimy mieć tu 6,80. Jeszcze się muszę troszeczkę dalej odstawić. I 6,80. Lekko. O, prawie że. Minimalne różnice. 6,80. I zapisujemy sobie tu swój własny punkt. Ok, wyszła nam 4, bo zapisujemy non-stop w tej samej warstwie. I teraz mamy równą linię pomiędzy 1, 2, 3 i 4. To nam się później przy kopaniu przyda, to później pokażę. Teraz przed przejściem do samego korytowania, jak już mamy utworzoną powierzchnię na jednym poziomie tego zera, to teraz bardzo łatwo sobie możemy odbijać offsetami. Nie trzeba przeliczać dokładnie na wysokość nad poziomem morza. I tu według planów platforma pod podbudowę minus 0,73. Ok. I teraz mogę śmiało zacząć korytować. Oczywiście troszkę szerzej. Wychodzi nam to w samym projekcie od istniejącego terenu jedynie 19 cm muszę zejść.